Haven't won one as a head coach. Okay? I want to win one. And I always talk to my kids about being old, you know, and getting tattoos. But I tell you what, we win this league, I will get the Rebel Star tattooed on my leg. Yeah! All right, so let's do this. Let's think like winners. Think like winners. Think like champions. I am here to teach you football. You're gonna know so much about football that you're gonna say, damn, coach, this is a classroom. Okay, because that's the way we're gonna think. That's the way we're gonna practice. That's the way we're gonna carry ourselves. You will have a playbook. I expect you to know that playbook. Because what I wanna do is develop football IQ. That means you're gonna think football. Now, guys say, whoa, it's too much, too much. When you get ready to take the crap on the stool, have your playbook ready. Sit there and go through your playbook. Get ready to go to sleep, have your playbook. Okay? Get up in the morning, you eat your breakfast, have your playbook. Out with your girlfriend, have your playbook. Pretty soon, it'll be in your mind. Do you want to win? Yeah! Do you want to win? Yeah! Do you want to win? Yeah! Let's go to work then. Chyba nie, raczej bym powiedział, że od dawna to nie bardzo. No, tak stricte ze sportem coś robię, to z 5 lat maksymalnie. No może jeszcze jako chłopak taki mały to grałem w piłkę nożną przez parę lat, ale w sumie przez długi okres czasu wyglądałem jak taka mała paróweczka przed komputerem czy przed konsolą, więc raczej bym nie określił siebie jako sportowca przez całe życie. Jak poszedłem na pierwszy trening, trafiłem po prostu do linii tylko dlatego, że Denis tam był w linii i po prostu pociągnął mnie za sobą, a tak naprawdę nie miałem pojęcia, jak wyglądają dane pozycje. Fajnie byłoby, wiadomo, zdobywać punkty i brylować na boisku, ale jednak nie chciałbym już zmieniać pozycji, bo naprawdę z linią, że tak powiem, się zżyłem i naprawdę czuję się wolę robić dobrze coś, co robię, niż robić źle coś, co bym chciał robić. Więc uważam, że z linii nie chciałbym rezygnować pod żadnym pozorem, chociaż faktycznie jest mało efektowna, mało zjawiskowa. Mój tata osobiście mi mówi do tej pory, że nie widzi, że ja gram i on nie rozumie fenomenu, o co chodzi, więc że w tej linii, że my tylko stoimy, czasem się ruszymy i tylko się tam lekko przepychamy, a to inni zdobywają punkty, biegają i wiadomo, robią widowisko. No i nikt nie zwraca uwagi na linię personalnie. To jest jednak cała linia i albo jak jeden zepsuje coś, no to idzie na wszystkich, więc to mi się w linii podoba, że jednak linia jest naprawdę taką mniejszą rodziną futbolową, bo tak czy siak trzeba zbudować coś razem i musimy sobie ufać mocno, żeby wiedzieć, co kto ma robić i żeby jeden za drugiego w razie czego mógł jakoś nadstawić tego kasku. Jak to się stało, że zamieniłeś łowienie ryb na futbol? No stało się tak, że łowienie ryb już po prostu było nudne, poza tym moja wątroba nie wytrzymywała tego tempa.
Rozumiem, że to są ryby procentowe. Tak, no łowienie ryb to jest, tam trzeba mieć dość dużą wytrzymałość i długo się siedzi, nie zawsze ta ryba złapie, no a zawsze jakiś rybak, znaczy wędkarz obok zawsze tam coś zaproponuje, no i no trudno odmówić, prawda? No jak się siedzi we dwóch nad takim smutnym, spokojnym jeziorem, gdzie tylko słychać krakanie wron, ewentualnie jakiś rybitw, to warto czasami tam wejść w jakieś interakcje i po prostu całą noc przebiesiadować przy tej wędce. Czyli rozumiem, że futbol, choć odbierany jako sport niebezpieczny, to mimo wszystko dla akurat wątroby jest bezpieczniejszy. Tak, dla wątroby tak, gorzej z innymi partiami ciała, z mięśniami, ale jako wątroba myślę, że w większości przypadków, no chyba, że są to mecze wyjazdowe i szczególnie po wygranej powrót do domu, no może być ciężką przeprawą, jak zarówno dla zawodnika, jak i dla jego wątroby. Okej. Powiedz mi, wcześniej uprawiałeś jakikolwiek sport, albo tylko i wyłącznie, wiesz, ryby na spokojnie, krzesełko przy stawie i jedyna aktywność fizyczna to zawijanie wędki? Jeśli chodzi o czasy takie zamierzchłe, to zawsze jak były jakieś zawody w piłkę nożną, to stałem na bramce. Pewnie ze względu na wzrost i na to, że byłem bardzo powolny i nie potrafiłem biegać szybko i nie miałem kondycji wystarczającej, żeby się za tą piłką uganiać. Czemu bronię linię ofensywną? Gdzieś tam kiedyś ktoś zrobił badania w Stanach, że największe IQ jest właśnie w linii ofensywnej. Tam zawodnicy indywidualnie no, mają zdecydowanie większy iloraz inteligencji niż tam zawodnicy innych formacji. Ja nie będę, jeśli chodzi o kolegów z linii ofensywnej Rebels, jak najbardziej to potwierdzam. Poza tym no, w linii ofensywnej zazwyczaj masz tak, jakiegoś kierownika, menadżera, nie wiem, inżyniera, czyli już kogoś potem, a na przykład w formacji defensywnej no, możesz mieć kogo? Trenera personalnego, tak, lub tam jakąś osobę, która, no, nie wiem, ma problemy z prawem, bo i takie sytuacje się zdarzały. Znam takich ludzi, tak. Nie, a tak całkiem serio, ja nigdy nie byłem szybki, nigdy nie grzeszyłem kondycją. No, posturę mam typowo właśnie na liniowego, chociaż czasami większe dziki się zdarzają w formacjach defensywnych, w DL-u przede wszystkim, tak. Nie wiem, tak jakoś wyszło. Ciężkie pytanie, to każdy sport ma coś ciekawego, tak? No, ale futbol to jest połączenie sportów, można powiedzieć, jakichś takich agresywnych, może nawet walki i sportów drużynowych. Ja całe życie grałem w nogę, później będąc już 18-latkiem zacząłem przygodę z judo i jakimiś takimi różnymi formami MMA, tymi wczesnymi tutaj w Polsce. No ale brakowało mi tej drużyny, tego braterstwa, tego takiego wspólnego celu dla jakiejś grupy osób. No i najpierw do Zagłębia Steelers namówił mnie aktualny kolega z drużyny Radek Grabara. Także można powiedzieć, że Radek mnie wciągnął w futbol i nie mogę powiedzieć, że od razu mi się spodobało, bo po pierwszym treningu stwierdziłem, co ja tu robię w ogóle i że się no, jakoś nie nadaje do tego sportu może. No ale przyjechałem drugi, trzeci trening, po trzecim treningu już pokonałem takiego bakcyla, że nie wyobrażałem sobie niczego i wiadomo, filmiki, czytanie, różnego rodzaju podcasty i już potem to jakoś poszło. Nie jest takiego bliska, żeby nie powiedzieć, że są jakieś zarysy. Nie, zarysy, nie ma zarysów. Gosia? Która jest z nami całymi dniami i nocami? To jest taka ciocia drużynowa. Pani ciociu? Jesteś ciocią drużynową? Mogę być. Okej. Jak ja zaczynałem przygodę z futbolem, pracowałem na zmiany, ale miałem na tyle wyrozumiałego kierownika, że ja mu powiedziałem, o co chodzi wprost. Słuchaj, taka i taka sprawa, zacząłem tam trenować, to tamto, gramy ligę, okej, dobra. I zawsze gdzieś tam te wyjścia wcześniej, tak, gdzieś to było usprawiedliwiane. Nie miałem przynajmniej ja nigdy żadnego problemu, że ktoś mi powie nie i koniec, ale wiem, że były takie sytuacje, że też chłopaki na przykład grali mecz, była, nie wiem, sobota, niedziela, ale no, na przykład nie dostali wolnego, tak, no. Nie masz wpływu na wszystko. No, trzeba też pamiętać o tym, że no, futbol ci chleba nie da, tak? To jest taka główna dewiza. Robimy to tak naprawdę za nic, nawet do tego dopłacamy.
składki, jakieś tam zakwaterowania, przejazdy autokarami, ktoś tam karnet na siłownię, tak, inny sprzęt przede wszystkim, tak, no, nie masz z tego nic, masz z tego kupę satysfakcji tak naprawdę. I to zależy, tak jak mówię, od podejścia, kto jak chce się tak naprawdę temu futbolowi poświęcić, tak? W pewnym momencie priorytety ci się zmieniają, no i musisz przemyśleć, tak, co dalej robić. Może zacznijmy od tego, że ja w ogóle nie czuję się jako lider drużyny. Czuję, że każdy powinien mówić, co myśli i każdy powinien po prostu jakoś, nie wiem, motywować innych do pracy cięższej, żeby wziąć się, ale na pewno nie czuję się jako lider. Na pewno czuję się naprawdę bardzo dumny z tego, że w pierwszym sezonie w ogóle w gry i jako w pierwszym meczu mogłem wyjść jako jeden z kapitanów ofensywy i przez cały sezon wychodzić razem z Benem na każdy mecz. I wiadomo, kapitani defensywni się zmieniali, a my wychodziliśmy we dwójkę cały sezon i naprawdę jestem z tego mega dumny i naprawdę szczęśliwy z tego. Nawet tak powiem szczerze, że przed pierwszym meczem, jak już byliśmy w Przemyślu i rozmawiałem z moją narzeczoną przez telefon, to ja mówię, że jestem naprawdę podjarany i kiedyś chciałbym wyjść jako, takie małe marzenie, że chciałbym wyjść jako kapitan tej drużyny, a dzień później dowiedziałem się, że wychodzę razem z Benem i naprawdę jak to usłyszałem, to nogi mi zadrżały, tak jednak z jakiejś tam ekscytacji może, no. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Takie małymi krokami zdobywać zaufanie, mimo że tak naprawdę jeszcze parę miesięcy temu słyszeliśmy, że żeby dostać numer na bluzie, musimy na to zapracować. Więc bardzo fajne uczucie. Przypominam, że Benny idzie na pizzę! Ale to były jego buty! Ja chciałem podziękować tylko panowie za to, wszystkim tym, którzy tutaj są, bo stworzyliśmy właśnie teraz pod jednym sztandarem coś, co może przejść naprawdę do historii śląskiego futbolu. Także liczę na to, że w tym samym składzie, a nawet jeszcze lepsi, wrócimy do nas u siebie i rozpierdolimy następny. Nie widzę innego, mamy wygrać ten sezon, tak? Tak. Ściągamy najlepszych z całego województwa, taki jest cel drużyny i taki też był nasz cel, żeby grać z najlepszymi. Myślę, że tą więź się nawiązuje podczas treningów. Jeżeli ludzie mają jakąś styczność ze sobą poza treningami, są w stanie gdzieś wyjść wieczorem, posiedzieć, pogadać, spędzić więcej czasu, czy nawet zrobić jakiś dodatkowy trening, to jest super, ale dla chcącego nic trudnego, tak? My tutaj z chłopakami w zeszłym sezonie umawialiśmy się na dodatkowe treningi w różnych miejscach, dla nikogo nie było przeszkodą dojechać z Gliwic do Siemianowic, czy przyjechać z Zagłębia do Siemianowic, tak? I zrobić wspólny trening. Zawsze szukać kompromisów, dobrej opcji dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma na tyle ambicji, że chce się rozwijać i być najlepszym zawodnikiem, to nie ma to żadnego znaczenia. You showed me a lot of character. You showed me a lot of character. I'm very proud of you. Hey! Okay? I'm very proud of you. Okay? After a shaky first half, we came back, took the lead, and then we walked away with it. Tak jest! Więc ja mam nadzieję, że od tej pory będziemy zawsze grali swoje. Jebać to inni, to jest prosty sport. Musimy zdobyć więcej punktów niż przeciwnik. I na takie coś liczę w następnych meczach. Dość złożone pytanie, tak? Zadałeś teraz, bo nie da się jakby jednoznacznie odpowiedzieć na wszystko. Natomiast może po kolei, tak? No, nasz syn ma niepełnosprawność stwierdzoną. Dziecięce porażenie mózgowe z taką postacią muszczkową, wiotkoataktyczną. Jeszcze trwają diagnozy genetyczne, które są to dość złożone badania, więc nie da się też od razu, że tak powiem, postawić jednoznacznej odpowiedzi na to, co mu jest. All right? We're playing for his son today. Yep. All right? We're playing for his son today. And if you feel like I do, and you know what he goes through when you have kids, you have children, and they're not healthy, things are tough. So find it in your heart to lay everything on the field today for his son. Yep. Okay? We're gonna do it? Yeah! We're gonna get a win? Yeah! And we're gonna get a win big? Yeah! Let's go play some football, man!
zarząd sam wyszedł z taką propozycją rozegrania meczu charytatywnego. My oczywiście byliśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, ucieszyliśmy się, jak usłyszeliśmy tą propozycję. No natomiast sam mecz już wtedy to był mecz z Tytanami Lublin u nas domowy, na Bocznym Boisku. No to powiedzmy szczerze, no chyba przeszło wszystkich najśmielsze oczekiwania, tak? Bo cała organizacja meczu, licytacje, aukcje, zresztą prowadziłeś, możesz coś na ten temat powiedzieć. No, sam pan prezydent Marcin Krupa przekazał swoje pióro nawet, tak? Były różne inne atrakcje i były atrakcje dla dzieciaków. Była świetna pogoda i był przede wszystkim wygrany mecz, więc całość ułożyła się świetnie dla wszystkich, tak? Dla nas jako rodziców Wojtka, dla nich jako dla dzieciaków, dla zawodników, dla zarządu. I tak, i to był taki jeden chyba z najfajniejszych, dla mnie przynajmniej to był taki najważniejszy, że tak powiem, mecz sezonu, pomijając finał w Szczecinie, gdzie faktycznie wszyscy pokazali, że są jedną wielką rodziną, tak? To jest pióro, którym pisał sam niesamowity one and only prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. Ach, ale skomplikowane jest tutaj otwarcie tego właśnie pióra. Tak jest. Kto z was pisze piórem? Nie tylko na komputerze, ale piórem. 5 dyszek, co? Może być? Kto da więcej? Ile? 100. Wow! Kolega 100. Ile? 200. Kurczę, ale mocno poszliśmy w tym momencie. Czy jest jeszcze ktoś, kto da więcej? 200 po raz pierwszy. Patrzę i wypatruję. Czy mamy kogoś? Kamil? Ile? 250. 250 po raz pierwszy. Czy ktoś to przebije? Ile? 400. Ha! O! Wielkie brawa! Drodzy Państwo, naprawdę, no myślę, że dla takiego pióra to warto zaszaleć. No i moje pytanie jest następujące. Czy przebijemy magiczną barierę 500 zł? Słów o tym, co się dzieje tu. Śląsk stoi za mną, Kapty stoi za mną, FTK stoi za mną, to końca aż po grób. To dla nich ścieram gardło, dla nich nie na darmo, a skórę muszę patrzeć na nas tylko. Znam na pamięć każdą kostkę bruku, tu każdą czerwoną cegłę. Wiem, co mówią oczy ich i co robi im to miejsce. I pamiętam każdą rękę na każdym koncercie i każdy raz, kiedy wstawałem, gdy krzyczeli, że poległem. Mało co było pewne tu kiedykolwiek wstecz lat, ale co jak nasze głowy w tu po 2.05. Kiedyś młody śmieć ze Śląska, co pierdolisz się? Dziś się słucha cała Polska, nie wystarczyło chcieć. Wyleję krew za każde z naszych miast, każdego z nas, każdy cal miejsca, gdzie prędzej ojców cofniesz czas. Jak has, czysto będę pluł na twój tron i twój grób. Katowice umarł król jeszcze raz. Nikt nie próbował tyle razy, co ja. Zrobił papapa? Zrobił papapa? Dzięki panowie! Mamy dobry mecz. Powodzenia panowie. Kręcony drugi. Bartek! To króliczek jest, teraz zauważyłem. No? Teraz zauważyłem króliczka. No jest tam, okruszek. Lepiej to Właśnie po to, żeby on tak stał, nie? Żeby go pionizować tym żeby przyzwyczaił się do stanie samodzielnego. samodzielnego po prostu. No się widzę, że
Ma lepiej operować, nie rękę. Ale też widzę, że jest świadomy tego, że teraz jest pora na taką... zadowolony. No bo no wiesz, no to jest zupełnie inaczej, pracujemy zupełnie inaczej. Tak. Mięśnie, w ogóle jelita, układ krążenia, wszystko, nie? No. Jest zorganizowany. No i umysłowo. I to 3 razy dziennie musi, tak ten? No 2 razy po godzinie, tak. 2 razy. Trochę, żeby tak chodzić po tym kombinezonie, wiesz, tak na podłodze, żeby się przyzwyczaił. Potem na jakiś czas wpinamy, nie? Same buty 550 zł. Pierdziele. Robione pod Pamiętasz, wymiar. wyprostuj się. Prosto. Aha, bo też pod wymiar. Tak, kombinezon 3,5 z tymi gumami raz. Klatkę jakbyś chciał taką nową, No. 2,5 tysiąca myśmy kupili za używaną z Wolbromia za 1000 zł. Ja nie mogę. No. To jest dopiero... Pójdź oczko, Wojtuś. A wiesz, a dziecko rośnie, nie? No tak, później będzie coraz Za większe. parę miesięcy już trzeba będzie jechać po nowe buty, bo wiesz, stopka rośnie. O, tak. Ładnie. No. Daj mamie rzuć tutaj klocka do tego, do koszyka. Wyprostuj nóżki. Cwaniak Do patrzy, góry, wiesz. do góry, do góry. Prostuj nogi. Gdzie masz nogi? Jesteś... Ach, O! A, on wie, tak, to robi to specjalnie. No wiesz, czuję, wiesz, próbuję sobie wyczuć ten moment. I do góry, hop. Brawo. Pięknie. Do Rzeszowa zostało jeszcze około 160 km, a trasa przebiega bardzo spokojnie. Zresztą możecie sami zobaczyć, wszyscy śpią, humory dopisują. W drużynie Silesia Rebels nie może być inaczej. 7 meczów, 7 zwycięstw, same wysokie wygrane. No i na własnym terenie udało się pokonać Rzeszów Rockets 31-10. Liczymy na to, że teraz uda się powtórzyć ten rezultat, a kto wie, być może nawet jeszcze go poprawić. Rzut oka na statystyki. W czołówce wielu najlepiej punktujących graczy Silesia Rebels. Niestety nie ma już Michała Janusza, który troszeczkę połamany, ale rebelianci wciąż liczą na to, że w playoffach będzie w stanie pokazać swoje umiejętności. Co jest ważne, co jest istotne, Bartosz Słomka, zawodnik Rzeszów Rockets, ma już na swoim koncie 90 zdobytych punktów i mogę Was zapewnić, że cała defensywa Silesia Rebels zrobi wszystko, aby stówki nie pobił podczas dzisiejszej rywalizacji w ostatnim meczu sezonu zasadniczego, który zadecyduje o tym, kto będzie miał pierwsze miejsce w grupie. Jeszcze 2 słowa o statystykach. Zobaczcie. 41 średnio punktów w każdym meczu zdobywają Rebels, 8,3 punkta średnio tracą w każdym spotkaniu. To są cyferki, które porównałbym i myślę, że to porównanie jest bardzo trafne do cyferek, jakie w tym sezonie LFA 1 osiągali Panthers Wrocław. Beton jest szorstki jak nasze dłonie, chłodny jak usta kobiet. A historie, które znam, mijają się z Bogiem. Sami mówimy o sobie, choć nie ma o czym gadać. O szczyt walczysz latami, pół dnia z niego spadasz w dół. Przesada w chuj, pół na pół i 2 tyskie. Nieważne jakie problemy, za chwilę zapomnisz wszystkie. To wszystko, czego chce ten dzieciak tutaj na własnych śmieciach. Tak szybko ten nam zleciał na te piękności sprzed lat. Świat patrzy z wyrzutem, nikt już nie myśli o nich nawet. Gdy myśli trudne po marzeniach, został smutek, jedyny skutek tych marzeń. I pap, nasze własne centrum leczenia oparzeń. Numer 2, stalna od WWA, serce Śląska, gdzie przyszłość jak gleba jest ciemna i grząska. Wiem, tu krótsze są promienie słońca. Jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca. Dopóki jesteś tu ze mną, to miejsce coś znaczy. Póki jeden z nas stoi, reszta będzie z nim tańczyć. I nawet gdyby cały świat był nam wbrew, to nasza ziemia, nasza matka i krew. Nasza matka i krew. Nasza matka i krew.
ocena zawodników, to spośród tych ludzi, którzy byli w składzie jeszcze prawie tą dekadę temu, to może jest z 5 osób? Na przykład ten Proszę pan bardzo, tutaj. tutaj Tak pokaż jest. tego Michał. bliska jeszcze raz. Tak jest. Michał. Michał, pamiętasz tamte czasy i to bardzo dobrze je pamiętasz. Czy powiedz mi, ty jesteś człowiekiem, który podchodzi do tematu z równie wielkim zaangażowaniem jak wtedy. Pod twoim względem jest konstans. Mam wrażenie, że wiesz, patrząc na ciebie, czas się zatrzymał. Może nawet trochę mniej kilogramów teraz niż wtedy, więc to jest progres. Na pewno równie dobrze zdrówko. Także powiedz mi, jak z twojej perspektywy to wygląda? Na pewno wspominasz sobie od czasu do czasu dawne czasy, jeszcze mecze, nie wiem, na Rozwoju Katowice, pierwsze przejścia na Boczny Śląski. Z dzisiejszej perspektywy, jak to wygląda w twoich oczach? Jeszcze zanim Michał zacznie mówić, warto dodać, że on razem z panem Mirkiem Klimczakiem podjęli to wyzwanie i razem stworzyliśmy zarząd naszego klubu w tym sezonie, więc tutaj warto dodać, że to doświadczenie z boiska też przekłada się na doświadczenie w zarządzie. I za co Michałowi na pewno dziękuję bardzo. No co, ja pamiętam nie czasy nawet tylko samego początku Rebels, ale jeszcze Miners, bo Miners to jest jakby nie było od 2006 roku, jedna z najstarszych drużyn. Połączenie było dla zawodników bardzo duży szok, bo dostaliśmy informację na wspólnym kampie, że już nie ma Miners, nie ma Warriors, jest coś nowego, nikt nie wiedział jeszcze nazwy, bo jeszcze nie było wyklarowane. Ale powstało, mieliśmy myśl tylko taką, żeby być najmocniejszą drużyną na Śląsku. W tamtej chwili było z 80 zawodników, był tłok na treningach. Potem różnie było zloty i upadki. W chwili obecnej przed tym sezonem przypominało podobnie to. My mieliśmy na zawodników, jak zrobiliśmy listę, było ponad 90 zawodników. Część ludzi na same myśli zawodników już mogło sobie pomyśleć, olewam, po co będę rywalizować. Ci, którzy mieli zostać, zostali. Jest duży trzon, jest perspektywa na długie kolejne lata, co jest najważniejsze. I tylko chęć, trzeba wygrać, zrobić to co swoje i walczyć dalej. Ja twierdzę, że jakbyśmy marzenia nasze pozyskali kilku partnerów, dobrych sponsorów, jesteśmy w stanie bardzo mocno rywalizować. W obecnej chwili ściągnąć importa to nie jest problem, trzeba mieć tylko pieniądze, ale najważniejsze jest jednak mieć dobrych trenerów, ci, którzy wyszkolą, bo jeden zawodnik robi różnicę, dużą różnicę, ale zrobić 10 polskich dobrych zawodników na boisku to jest fenomen. To, co pokazuje Panthers, ściągając z całej Polski zawodników, i robią tę różnicę, mają najlepszych. Czemu by tego nie było? Dlaczego byśmy tego nie mogli zrobić na Śląsku? Nie ma problemów, tylko jest jeden ważny temat, sponsorzy. Tak jest. Ja tylko muszę powiedzieć, że całe szczęście, że jak zrzucili te 10 kg, to że one przełożyły się na mięśnie, bo jakby po prostu zrzucili, to by się okazało, że mamy drużynę samych DBs i WR-ów, ale liniowi też będą, także jest okej. Dobra, słuchajcie, teraz zmieniamy temat gwałtownie, bo już fokus jest w 100% na meczu, który odbędzie się za chwilę, starcie z Rzeszów Rockets, najmocniejszy rywal w grupie i teraz, żeby było uwiecznione na filmie, żebyśmy mogli później dokładnie sprawdzić, wiadomo, wszyscy rebelianci szanują rywala, wszyscy rebelianci podchodzą do każdego meczu w 100% sfokusowani i przygotowani, ale panowie, typujemy wynik i film zweryfikuje. Lecimy na początku od Jarka. Jaki będzie wynik dzisiejszego meczu? Przypominam jeszcze, że 31-10 na własnym terenie. Tutaj Rockets bardzo zmotywowani. Jeżeli chcieliby przeskoczyć Rebels w tabeli, musieliby odrobić 3 przyłożenia, 21 punktów. Dużo i mało. Zobaczymy. Myślę, że wynik będzie bardzo podobny. Będą, ciężko powiedzieć, może 35 do 12, 13, coś takiego. Dobra, Michał. Ja 42 do 13. Czyli jednak coś dobędą. Czy uda się zatrzymać Bartosza Słomkę? On ma 100 punktów do zdobycia, 90 już na swoim koncie, więc 2 touchdowny będzie chciał wbić na naszej drużynie, jak myślisz? Czy przeciwko Rebels się nie biega? Jakbyśmy dali 13, to myślę, że jakiś receiver to złapie, może jeden touchdown maksymalnie będzie. No nie ukrywajmy, my też mamy, jak u nas w defensie chodzi często tak, że spotkanie zaczynamy, mówiąc o defensie, lekko ospale, ale następnie wszystko zatrzymujemy, więc wydaje mi się, że maksymalnie jeden touchdown biegowy możemy puścić. Dobra, Bartek, ile? Jaki wynik będzie?
42-6. Oczywiście wygrana po stronie Rebels. Dobra, dalej linia ofensywna. Zachowujemy naszą średnią z każdego meczu. Nie więcej niż 2 stracone touchdowny. Dobrze. Dasz oświetlenia wyższe. Spotlight. Do zera. Do zera, jednak? Do zera. A ile? 40 do zera. O, to widzę kolejna osoba i coraz grubsze typy. Dobra, lecimy dalej. Benny, ile będzie? Wynik typujesz jaki? Dzisiaj? No. Myślę, że będzie 35 do 7. Okej. Będę ile punktów? Wszystkie. Łącznie z tą 7 za tym. Seba, ile defense straci? Ile defense nie straci? Nie, nic nie straci. Czysty prosta. Tego sobie wszyscy życzymy. Silesia Rebels, do usłyszenia po meczu. Olej nie może siedzieć z jednej strony, bo kierowca na prawo bardzo ściąga. O, jak chłodno, ojeju. Pierwszy poziom. Drugi. So my heart is on the line today. My heart is on the line today. And I'm telling you something. I've enjoyed being here and I enjoyed coaching you guys. And I love every one of you. And today I want to go home victorious. I really do. If you don't think it means anything to me, it does. Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do? Go on, let me hear you, Rebel! Let me hear you, Rebel! Widzisz gościa w strefie, napierdalasz go, szukasz gościa w strefie, to co rozpierdalasz? Szukamy gościa w strefie. Jak któryś błąd robimy x razy, jeden za drugim, to też po prostu we mnie wybucha, bo też chcę tak będę wygrywać. Ja po prostu odmawiam porażek. Odmawiam po prostu i wy macie tak samo zrobić. Nieważne, czy wygramy 1 punktem, czy 20, ja odmawiam przegrywania w tym sezonie. Czy komplet wygranych w sezonie zasadniczym nakręcił odpowiednio drużynę na playoffs, czy raczej wręcz przeciwnie, rozleniwił, utwierdzając w takim trochę mylnym przekonaniu o własnej ogromnej sile? Na pewno nakręcił pozytywnie. Komplet zwycięstw nigdy nie przynosi negatywnych jakichś rezultatów, tylko tak rolą liderów drużyny było utrzymanie tego hype'u we właściwym kierunku i być może my, ci weterani, którzy już mają x sezonów na koncie, czy tam 8-10, troszkę zawiedliśmy i nie utrzymaliśmy tego we właściwym kierunku, na właściwym poziomie tej koncentracji. No ale finalnie w przerwach meczu, kiedy to najbardziej było potrzebne, osoby takie jak Benjamin Bołdys czy inni weterani, którzy już jakiś czas na tych boiskach tą trawę gryzą, podnosili ten team spirit, chłopaków motywowali do gry i wyciągali z nich to co najlepsze, także przypominali im po prostu tą serię zwycięstw i dlaczego jesteśmy w playoffach, bo tutaj te problemy największe się zaczęły. I no, doszliśmy do finału, wygrywaliśmy, tak?
Nie, każdy był zmotywowany, żeby skupić się, nikt nie wybiegać do przodu, nie wyrokować, zanim się nie będzie ostatniego gwizdka. Widziałem, że cieszyliśmy się mega finałem, każdy się cieszył, ale jednak to była taka radość przez troszeczkę gorycz tego, że nie wygraliśmy w takim stylu, jak powinniśmy wygrać. Ale mimo wszystko się cieszyliśmy, bo jednak finał. Zwłaszcza, że no niby nie był to taki efektowny mecz, bo jednak były błędy, aczkolwiek wygraliśmy, cieszyliśmy się. Bardziej może w finale było takie myśli, dlaczego to nie działa tak jak trzeba, dlaczego nam to nie wychodzi. Chociaż też muszę powiedzieć, że nie było obwiniania się o błędy, które ktoś popełnia, bo każdy popełnia błędy, zwłaszcza w takim meczu, który ma naprawdę dużą presję. Kiedy mi się gra lepiej, zawsze ja wolę być jednak mimo wszystko underdogiem. Jednak wolę zadziwiać zawodników, którzy lubię wyraz twarzy zawodników, którzy stają na początku meczu, przed pierwszym uderzeniem i po pierwszym uderzeniu, bo zdarzało się, pamiętam tą pewność siebie i ten uśmiech na twarzach niektórych zawodników przed rozgrzewką. I potem to zdarzenie nagle takie, że o kurde, jednak ci goście to jednak są mocno uderzają i jednak nie będzie z nimi tak łatwo. Więc jeżeli chodzi o moje prywatne odczucie, to wolę być underdogiem i wolę jednak być stawiany, nie mieć tej presji tego, że jesteś lepszy i teraz musisz to udowodnić. Wolę udowodnić, że jestem lepszy, wolę udowodnić ludziom, którzy postrzegają mnie jako, że jestem gorszy, że jednak jestem lepszy, więc tak, underdog zdecydowanie. A wydaje mi się, że to postrzeganie mnie jako game changera wiąże się z tym, że kilka razy udało mi się jednak zmienić bieg tej gry, ale wynika to raczej z tego, że wiesz, uprawiamy ten sport amatorsko. I uprawiamy go strasznie mało, jeżeli chodzi w porównaniu do godzin, które ma tydzień i godziny, które uprawiamy ten sport, jest ich strasznie mało. Ja traktuję osobiście ten sport jako, wiesz, taka, można powiedzieć, ucieczka od tej normalnej rzeczywistości, tak? W trakcie treningu, czy już w trakcie meczu wchodzisz do szatni przed meczem, jest powiedzmy godzina 13, gramy o 16, a kończy się mecz o godzinie 18, to przez te 5 godzin, wiesz, zapominasz o wszystkim, tak? O tych problemach, o czymkolwiek, o całym świecie. Jesteś wtedy zawodnikiem. I kiedy coś mi nie idzie w trakcie meczu, strasznie się denerwuję i strasznie pragnę tego, żeby to zmienić. I właśnie w tych momentach, które były trudniejsze dla nas, kiedy właśnie trzeba było zmienić ten bieg gry, ta frustracja we mnie tak wzbierała, że jedynym logicznym ujściem tej agresji, czy tej nerwowości było właśnie w nogach i w rękach i zrobić wszystko, aby jednak to zmienić. I strasznie właśnie wtedy tego pragnę. Jeżeli przegrywamy, to chcę zrobić wszystko, aby zmienić obraz gry. I może dlatego po prostu mi się udało jakby więcej energii włożyć w to, żeby zmienić. No i jako zawodnik ofensywny mam okazję najczęściej być tym game changerem, nie? I może dlatego. Ale cieszę się, że tak jestem postrzegany. To może też przez mecz z Wałbrzychem, w którym wtedy byłem najbardziej chyba poirytowany w całej swojej karierze. To był taki kluczowy moment, kiedy schodziliśmy na pierwszą połowę i chyba było 10-7 dla nich. I nic nie wskazywało na to, że mamy wygrać w ogóle ten mecz i to była tragedia, bo przecież Rebels mieli być w finale, mieliśmy to wygrać i chyba nawet są nagrania z szatni, jak bardzo jestem denerwowany. Panowie, wy macie głowy na dole, jakbyśmy już kurwa spierdolili ten mecz, tak?
A tak chyba nie jest, głowa do góry. Słuchajcie starych zawodników, słuchajcie weteranów. Oni wiedzą jak grać, oni wam mają mówić co macie robić. Nie rzuca się kurwa kaskiem. Nie krzyczy się jeden na drugiego. Wszyscy wiecie co macie robić, a nikt tego kurwa nie robi. Ja mam jechać do Szczecina kurwa na swój ostatni mecz. I kurwa tak będzie. A ja mam Grajcie! ja mam pytanie do was wszystkich. Kto z was podniósł już w tym sezonie medal? Wszyscy. Dokładnie. Bo kurwa gracie tak, jakby to był mecz sparingowy po sezonie. Tak to wygląda. Gramy, jakbyśmy grali już po sezonie. Myślimy o tym, ile będzie z Armadą. Oni już siedzą i czekają, oglądają się z nas, śmieją. Taka jest prawda. Tak to właśnie wygląda. Śmieją się z was! Bo przyjechały Miners i nam napierdalają. I tak to wygląda. Teraz jest pytanie do was takie. Czy ktoś chce podnieść ten medal, czy już go podniósł? Jeżeli jest osoba, która chce dopiero go podnieść, zapraszam tutaj. Leave it on the field. Osoba, która już podniosła, niech wyjdzie, zostawi pada i pożegna się z drużyną Rebels. Bo nie należy już do niej. Więc ja was proszę, stajmy! Głowa do góry! I brońcie go to, po co oni tu przyszli! Po zwycięstwo! Bronimy naszego zwycięstwa! Naszego pierdolonego domu, okej? Rebels na 3! Raz, dwa, 3! Wydaje mi się, że Miners zagrało też swój mecz naprawdę mocno, ale większość z nas naprawdę już myślała o złocie, które założy na szyję, niż o... Już wygrało finał, a nie wygrywając jeszcze półfinału. Więc mi się wydaje, że to był właśnie ten nasz błąd, że nie podeszliśmy do tego zbyt poważnie, chociaż wydaje mi się, że i tak większość zawodników miała w głowie to, że jak nie wygramy tego meczu, nie jedziemy do Szczecina, ale dużo osób na pewno miało takie podejście momentami, że wygramy, jedziemy, wracamy ze złotem. Przecież wygraliśmy wszystkie mecze do tej pory, a były mecze, w których się męczyliśmy już w czasie regularnego sezonu. Przykładem był na przykład mecz z Hammers, który był dosyć ciężki, ale wyszedł finalnie bardzo dobrze, bo zmobilizowaliśmy się i jakby popatrzeć na nasze mecze w sezonie, bardzo dużo było meczy, w których budziliśmy się w drugiej połowie dopiero i odrabialiśmy straty. Pierwszy mecz z Rockets, Hammers i to chyba z tych meczów takich jeszcze, na pewno jeszcze coś tam było, ale no, czy choćby półfinał, więc na pewno to przygotowanie mentalne jest ważne przed każdym meczem, nie tylko przed tym półfinałowym, a w półfinale by nas to mogło zgubić, ale jednak się ten kubeł zimnej wody w szatni, który chłopaki potrafią wylać na głowę wszystkim, więc budzi i motywuje do dania z siebie jeszcze więcej na drugiej połowie meczu. Jeżeli pierwsza wychodzi tak średnio, ale to też pewnie finał, playoffy pewnie też dały się we znaki, dlatego że już dużo z nas zmagało się z kontuzjami. Prawie każdy zawodnik linii ofensywnej już miał jakieś tam poważniejsze kontuzje, nabawione się na meczach albo na treningu. I pamiętam, że wyszliśmy na drugą połowę i Julio Vasquez powiedział, kiedy mieliśmy rozegrać screen do mnie, miało być krótkie podanie do mnie, miałem być z piłką i mówi: stary, ufam ci, po prostu zrób to, tylko to zrób. Ja wiem, że ty to potrafisz i udowodnij mi i wszystkim, że ty to zrobisz. No i udowodniłem, udało mi się udowodnić, że i daliśmy radę wtedy wygrać, pamiętam, i dojść do finału. Z tego chyba meczu czuję się jestem najbardziej zadowolony, jeżeli pytam o zmianę gry, to tak, o czym? Co zmiana gry w ogóle, bez sensu słowo. Zmiana gry, game changer, musimy mówić po angielsku w ogóle. I jeszcze raz musimy to nagrać. Więc jeżeli chodzi o ten mecz z Wałbrzychem, to byłem najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o postrzeganie mnie jako game changer. Ale jeden zawodnik nie jest w stanie wygrać. Od zawsze powtarzałem, że te sukcesy, te zdobyte przyłożenia przeze mnie, czy przez Michała Janusza, czy przez kogokolwiek innego, nie jest tylko dziełem naszej pracy, nie? To jest jakby dzieło wszystkich 11 ludzi na boisku. No już pomijam pracę koordynatorów czy trenerów, jakby to nie ujmujemy w żaden sposób, ale już na samym boisku zawsze to jest praca 11 osób, bo
bez dobrego bloku, czy bez dobrego, bez dobrego bloku, czy bez dobrego czytania rozgrywającego nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Nie? Co z tego, że będziemy mieli dobrego zawodnika, który świetnie biega z piłką, ale nie będzie mógł blokował zawodników, no to za chwilę będzie zrobić 2-3 yardy i jest przy nim zawodnik, więc myślę, że w jakimś stopniu na pewno pomaga te umiejętności indywidualne, no na pewno. Ale jestem zdania, że jednak to cała drużyna pracuje na sukces, nawet tego jednego gościa, o czym często się zapomina, bo najczęściej na piedestał wystawia się ludzi, którzy zdobyli przełożenie, a nie widzi się na przykład czasami, że przez całe boisko weszła całkowicie inny personel, a na końcu wszedł po prostu gości, który był najbardziej wypoczęty, zdobył touchdown i zdobył touchdown. No tak, fajnie. Ale jednak ja jestem zwolennikiem, że to jednak pracę wykonała cała 11, albo i nawet więcej osób, bo czasami jest to więcej osób niż 11, bo często się zmieniamy przecież, nie? Wydaje mi się, że mimo że jakby Julio zadecydował, że stary, zrobimy to tak i wierzę w to, że to jesteś w stanie zrobić. Myślę, że on też wykazał się jakby tą mądrością futbolową, że doskonale znał moje predyspozycje i wiedział, jak ja gram. Bo wiedział doskonale, że jestem w stanie przepchnąć się z jednym zawodnikiem, z drugim i mimo wszystko jeszcze biec dalej. Więc myślę, że tutaj też pokazał tą swoją mądrość, ale w dalszym ciągu, gdyby nie zablokowali chłopaki po prawej stronie kilku zawodników z Wałbrzycha, jak to mówią, Herkules dupa, gdy ludzi kupa, więc... Przepraszam, ale tak mi się akurat to nas skojarzyło. No cześć. Tak sobie do kontroli. Wchodzimy. Coś jeszcze do mnie? Dobra. No, widziałem Rebels już chyba w każdym ich wydaniu, oprócz tego takiego najważniejszego z 2009 roku mistrzowskiego. Ale to wszystko przed nami jeszcze, też nie kończę gry, ale były wzloty, były upadki, więc no wiadomo, że najlepiej się trenuje w momencie, kiedy wszystko jest zorganizowane i dopięte na ostatni guzik, tak? No to jest na pewno, tego chyba nawet nie trzeba mówić głośno. Jak miałbym porównywać te wszystkie lata, to na pewno wielki szacunek dla ludzi, którzy są poza boiskiem i robią coś z Rebels, bo ich w ogóle nie widać. Takiego nie ma wymiernego efektu dla nich. W sensie oprócz zwycięstwa, czy oprócz jakiejś wzmianki w radiu, czy w gazecie, to tak naprawdę nie ma nic. A nawet jeżeli są wzmianki, to są wzmianki o zawodnikach, którzy grają dobrze. Więc tutaj czapki z głów dla ludzi, którzy to robią poza boiskiem, bo robią to z dużej pasji i domyślam się, że to jest też ogromna praca. O, jakimś cudem mój pies się znalazł tutaj. Niesamowite. Dzień dobry. Dobry. Oj. Co tam u ciebie słychać, proszę? Co
Zobacz, panowie przyszli, zobacz, uśmiecham się ładnie do kamerki. Ale on lubi kamerę. Nagrywają nas, nagrywają nas. No, proszę nagrać, jak wygląda nasze życie. Jak wygląda twoje życie? Że kochasz wujka, że kochasz wojaczka. Widzicie, jak mnie kocha? Halo. Ma siostra nie uwierzy. O zdrowie syna obawia się zawsze tatuś. Ja nie, ja wiem, że on jest twardy. No ale to jest twardy zawodnik. Jego mogą połamać na tym boisku, a on i tak jak będzie mógł, to jeszcze wejdzie i będzie grał. Tata już tak trochę inaczej. A no dla nas to są niesamowite emocje, zwłaszcza, że no, to nazwisko dosyć często pojawia się na boisku. My nigdy nie możemy doczekać się już początku sezonu. On akurat wybrał taki sport, o którym myśmy nie mieli w ogóle zielonego pojęcia, jak większość ludzi w tym kraju. Pomalutku uczyliśmy się zasad, one okazały się wcale nie trudne, jak już człowiek je poznał. Jak się poszło raz na mecz, gdzie był komentator, no to zdecydowanie się poprawiły warunki. No i nie wyobrażam sobie nie iść na mecz. No takie życiowe sytuacje nam nie pozwalają czasami, no wtedy bardzo żałujemy i jeździmy wszędzie. Dla nas to jest też taka przyjemność, przynajmniej dla mnie. Ja się tam mogę wykrzyczeć, wydrzeć, wyrzucić złe emocje z siebie, co słychać, bo czasami potem jak oglądamy to słychać nas dosyć mocno. Znaczy ja nie do końca wiem, dlaczego Benny wybrał futbol, bo to jego dyscyplina chyba. Natomiast pamiętam, jak od małego szukał jakby swojej pasji poza szkołą, no, która nie zawsze była jego pasją. A właśnie w wieku 8 lat postanowił robić karierę piłkarza. Zapisaliśmy go do Górnika, do sekcji. Tak, niech będzie. Matka też trenowała w Górniku, ale szybko zrezygnował. Przeleciał na treningach wszystkie pozycje, jakie mógł, czyli... Nie, że nie zrezygnował, tylko mnie wali, był słaby. Ale wcześniej był w chórze katedralnym. Potem był w chórze, a tego też miałeś nie mówić. To wy, ty nie wiecie ewentualnie. Byłem w chórze, ale był też w harcerstwie. I co jest najciekawsze, Benjamin jako dziecko kompletnie nie był agresywny. Ja nigdy nie byłam wzywana do szkoły, wyobraźcie sobie, nigdy nie byłam wzywana do szkoły, bo Benny kogoś uderzył. Nigdy. Przez całą, no może do technikum, ale w technikum przestałam chodzić do szkoły. Wtedy zaczął chodzić tata. I nagle właśnie jako 18-latek przyszedł i oznajmił, że on będzie teraz grał w futbol amerykański. Przyniósł pada, przyniósł kask. Nie bardzo wiedzieliśmy, czym to się je. Zaczynał w Lionsach, tam się nasze pierwsze mecze pojawiły, potem byli Thundersi w Rybniku, no aż w końcu wylądowaliśmy w Rebeliantach. I tak znalazł swoje miejsce, znaczy swoją pasję. A ja myślałem, że pójdziesz za mną i będziesz grał w badmintona. Ale... Na emeryturze, kto wie, może na emeryturze, jak już nie będę mógł... No to nie jest sport dla emerytów. Chodź do mnie. Idź. Chodź trochę, daj mi kobietę. Fajnie jesteś, ale na krótko, wiesz? A ja cię muszę się zajmować tobą cały czas. Popieram twój wybór. I tak to właśnie jest tym naszym Benkiem. A do pewnego momentu nie był agresywny, potem już się trochę zmienił. Teraz jak patrzę na meczach, to sobie myślę, chyba cała agresja skumulowała się przez te wszystkie lata w nim i teraz uchodzi. No ale... Benny powiedz, jak nie musi, to nie bije. No to się wytnie. Tak. Ale bity nie był. Więc może stąd. Co? Nie byliśmy wujka, nie? Co? Przemysław Franczak. Formacja ofensywna Armady Szczecin. Teraz czas na defensywę. Zaczynamy z Bajmaniera z numerem 2. Awans do
Widzicie, należało im się. Raz, dwa, trzy! Kibice! Armada na trzy! Raz, dwa, trzy! Armada! Najgłośniej, Rebels na trzy! Raz, dwa, trzy! Rebels! Hang on. Stay here for a second. Take a knee. First of all, the fact that we lost the game today does not define who you are as a team. There are a lot of teams that wish they could have been here today to play. You can't expect to win just because you got the mind and heart. It takes work. It takes practice. It takes eating right, getting in the weight room, all the things that you need to do in the off season. All right? Okay? Let's do it again. Get in here. Ej panowie, jeszcze jedna sprawa ode mnie. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za te 9 zwycięstw. To, co osiągnęliśmy w tym sezonie, dla mnie naprawdę na początku zeszłego sezonu w życiu bym nie przypuszczał, że tak daleko zajdziemy. Chciałem wam powiedzieć, że czeka nas naprawdę bardzo ciężki sezon przygotowawczy i chciałem wam powiedzieć, że zobaczymy się z Armadą za rok. Taka jest oficjalna decyzja ligi. 2 drużyny wchodzą do jedynki. Ty masz ciekawcowi. Extra place to the LFO1. Okay. So we're going up. Thank you, coach. You're welcome. Ja chciałem prezesowi drużyny, która zajęła dzisiaj drugie miejsce, wręczyć dziką kartę i zaprosić Was w przyszłym sezonie do LFA 1. Drodzy Państwo, to jest niespodzianka z prawdziwego zdarzenia. Silesia Rebels na LFA 1! Tego się nikt nie spodziewał, a więc będą łzy po porażce, ale chłopaki będą mieli nad czym myśleć i nad czym pracować, aby za rok zagrać wśród najlepszych. Drodzy Państwo, mamy specjalny puchar za dryg. Gratuluję, witam w LFA 1. Do zobaczenia. Cieszcie się, że tu jesteście, tak? Okej, drodzy Państwo, czas na... Nie zabicie. Zbyt szybko i znowu w życiu chyba mi nie wyszło, bo mimo iż niosą wciąż na ustach słowa nasze, z czasem czujesz tylko jak ci żale jest i przykro. Wyścig nas wypchnął poza trajektorię lotu, mieszanka wody, nerwów, krwi i potu. Te parę kroków znam zbyt dobrze dziś, złość i wstyd i upór, żeby mrozić słowa w nich. Daj spokój, nic nie upada tak pięknie jak mi do nas. Dysonans po obu stronach tej samej ścieżki, bo dużo mogą mnie mówić i wymyślać, kłamią z reguły raz, gdy słyszę, że jestem kiepski. A mało było lepszych tu. Spójrz, co więcej dali siebie kiedykolwiek temu miejscu. 12 rok żyje tutaj własny cud, bo skoro czujecie przed sobą, ty musisz czuć to w sercu. Jarek, doczekaliśmy się. W końcu gramy i Rebels są w gronie najlepszych drużyn w Polsce.
Jest tak, bardzo się cieszę, że Katowice będą reprezentowane na najwyższym stopniu rozgrywkowym w Polsce. Walczymy z najlepszymi drużynami, walczymy z drużynami, które mają te programy futbolowe już prowadzone od dobrych kilku lat. Mam nadzieję, że jak najszybciej dogonimy tą czołówkę i liczę, że to będzie bardzo dobry sezon. Panthers, Lowlanders to są drużyny, które według rankingów są ustawiane w czołowej 20 najlepszych drużyn europejskich. No i jak myślisz, jaka w Twojej głowie jest przyszłość Rebels, kiedy my dołączymy do właśnie takiej ścisłej, nie tylko polskiej, ale europejskiej czołówki, kiedy my wskoczymy na ten poziom? Myślę, że to jest kwestia czasu. Mamy znakomitego trenera, który wprowadza nowy program do Rebels. Mamy całe zaplecze zawodników z zagranicy, którzy przez ten czas pandemii zostali z nami, byli cały czas, więc jak zaczynaliśmy te treningi nawet od tych 6 osób, to zawsze na najwyższym poziomie właśnie z zawodnikami z zagranicy. Bardzo się z tego cieszę, wykorzystaliśmy ten czas maksymalnie. Mam nadzieję, że każda drużyna, która z nami będzie grać, czy po naszym meczu, będzie pamiętać o tym, że w przyszłym roku będziemy jeszcze lepsi. Tego Wam życzę. Powodzenia. I czuję ich przed sobą, widzę cel, reflektor w dół. Chodźcie do mnie, blisko najbliżej, zostańcie w mojej głowie, najdzikszej sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej, porąb moich marzeń, widujesz ich. Wizje, chodźcie do mnie, blisko najbliżej, zostańcie w mojej głowie, najdzikszej sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej, porąb moich marzeń, widujesz ich. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Rzadko czuję wiatr, jakby martwe morze stało wokół nas. Nie mamy szans stąd iść, jedyna siła jaką znam to ta, którą dają mi. Popatrz w nich, niech leci beat. Tracę równowagę jak dni swój rozmach i chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem jak mało można z życia dostać, gdy reszcie zdaje się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zbyt dużo czuję jakby przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej nie mają widzieć, że nie mam serca. Nie chcę nieść im tego co mnie tu przekreśla. Ego, pewnie wstydu podcina mi krok. 12 rok, żyję, dodaję ich sen. Niech nienawidzą mnie za to kim jestem wciąż, dopóki czuję ich przed sobą. Widzę cel, reflektor w dół. Wizje, chodźcie